Witam. Na wstępie 15 wrzesień 2024 rok. Ryszard Borowicki przed Państwem i Królewska Wiedza, czyli astrologia. To po koszulce widać, że dalsze moje tutaj dysputy na temat kosmogramu. Pierwszym kosmogramem, którym chciałbym omówić, to tak właśnie wyglądający. Zresztą Państwo już go widzą. Proszę się przyjrzeć przede wszystkim jednej rzeczy, że jest to byk. Byk Włodzimierz Ilicz Lenin, który mieszkał tutaj w tym mieście, pracował w drukarni na ulicy współczesnej Glińskiego. Z kim? Oczywiście, że z naszym marszałkiem Piłsudskim. Przyjaźnili się prawdopodobnie, rozmawiali wielokrotnie. I dlatego też moje działania tutaj, przyglądanie się pewnemu wydarzeniu, które dopiero będzie, poprowadziło mnie w takim kierunku, a nie innym. Zresztą każdy może wybrać swój kierunek, jaki jemu odpowiada, jaki jest dla niego łatwiejszy do przyswojenia. Włodzimierz Ilicz Lenin, byk, oczywiście dłada samca byka, też tutaj Polska jako byk, ale w kwadraturze do Księżyca tutaj i występuje ten kwadrat. Musicie się zastanowić, co to oznacza, jak to wygląda. Ascendent w Skorpionie. Bardzo interesujący. Ten ascendent w dodatku, co tu ukrywać, nasz ascendent ma charakterystykę raka. Skorpion rak. Czy to prawda? Nie wiem. Nie sprawdzałem. Taki mam kosmogram. Bardzo dziwna rzecz, że Słońce tutaj znajduje się w ciekawym, ale 5. sektorze. Sektorze Lwa. Czy ma to coś wspólnego z lwiastością i z tym skorpionem? Zresztą przypominacie sobie zachowanie Lenina i całej tej struktury wobec pewnych działań. Ale on nie jest najbardziej istotną osobą, ale tym początkiem tego koloru. Tutaj w tej strefie, czy w tym układzie następnym kosmogramem, który pokazałem, to jego, ja wiem, czy następca, Józef Stalin. Bardzo dziwna postać. Przyjrzyjcie się teraz, jak wygląda. Koziorożec. Bardzo silny koziorożec. Zresztą cały czas wiedzieliśmy, że Szczerec, bo specjalnie zmieniono tutaj, aby nie był aż tak twardy. Ale koziorożec, w dodatku jeszcze Słońce w rybach. W sektorze ryb. W koziorożcu. Słońce w dładzie byka. Lenin byka, Stalin byka. Z tym, że Stalin naprawdę nam narozrabiał bardzo dużo, między innymi tą historię, która była najmodniejsza przez parę dni, to, że był taki plan Wisła, w którym właściwie, no co tu ukrywać, nic się nie stało, ale musimy to brać pod uwagę. Księżyc już nie jest w kwadraturze, tak jak u Włodzimierza, tylko u Józefa jest w trygonie. Wenus w 10. sektorze.
Dlatego tak wszyscy go kochali. Stalin, jak umierał, to wszyscy płakali. Niektórzy ze szczęścia, inni z troski. Ja nie chcę omawiać tutaj kosmogramu tego człowieka, bo czy jest sens? Oczywiście, że byłby sens, ale nie mamy czasu, bo kiedy indziej i to się omawia na lekcjach i to jest przepytanka, jak pokazujemy kosmogram, żeby uczniowie umieli przeczytać i wtedy dowiadują się, że więcej wiedzą niż by im się wydawało, bo to jest taka gra na znakach. Czyli mamy kosmogram dookoła, czyli to tutaj, a tu rozgrywa się mecz, ale tylko jednej osoby. I to faktycznie można odczytać. Czy Józef Stalin kochał Polskę? W wyniku pewnych działań utraciliśmy jakieś ziemię, dostaliśmy nowe ziemię. Ciągle jakieś działania. No cóż, postać nietuzinkowa, bardzo miła i bardzo kulturalna i ciągnąca tą samą ideologię od Włodzimierza. Następną osobą jest, tu będą dwa kosmogramy, dlatego że nie wiemy, w którym roku urodził się. W rzeczywistości pierwsza data, jaką dostaliśmy i wszyscy mieliśmy, to jest 7 październik 52 rok. 9:30. Petersburg. Tak nie jest. To Władimir Putin. Teraz niedawno poprawiono ten kosmogram na 7 październik 50 rok. Godzina 7:40. Jakieś oscille to jest ten kosmogram. Zresztą przyjrzyjcie się dokładnie. Niewielka różnica jest, no tylko w dacie o 2 lata. Przyjrzyjcie się dokładnie temu kosmogramowi i widzieliście tam te kosmogramy, które są podobne do siebie. Najbardziej jednak tutaj jest podobny do, co tu ukrywać, ale zbliżony jest do Stalina jak do Lenina. Czy to prawda? Ale Lenin ma w sektorze panny. Po drugiej stronie są ryby. Stalin ma w rybach, po drugiej stronie jest panna. Jeżeli patrzymy na sektory. Weźmiemy ten prawidłowy, ten 50 rok. Proszę, mniej więcej podobnie. Co prawda bardziej w wodniku jest. Tutaj czyli w sektorze wodnika, nie ryb, ale mniej więcej podobne. Usytuowanie Słońca. Czy to o czymś mówi, czy o czymś świadczy, to już Państwa sprawa. I zwróćcie uwagę, że tam jest w pobliżu, ponieważ 13 stopni ma Słońce, a Neptun jest 16.
u Władimira Putina. Przypomnijcie sobie, jak wyglądał Kursk. Jak wyglądał tutaj ten moment, kiedy go powiadomiono. Oczywiście w Stanach była bardzo podobna reakcja, ale to nieistotne. Tylko jaka jest reakcja, do czego dążę, co wam chcę uświadomić, na czym to polega. To jest przywódca, to są przywódcy. Muszą zimną krwią podchodzić do pewnych sytuacji. Wszyscy oni są tego koloru tutaj w Europie. Ta świadomość jest troszeczkę przerażająca, jednocześnie też tutaj następuje ten dziwny układ. Ja nie chcę dokończyć tego, to będziemy tutaj omawiać wielokrotnie i przez dłuższy czas. Dlaczego? Dlatego, że musimy pomału dojść do prawdy. Nie możemy dojść sobie na jednym wykładzie już, gdyby ten wykład trwał 16 godzin z przerwami, przynajmniej 4. Wtedy moglibyśmy dojść do jakiegoś rozwiązania. Ale czas pokazuje nam inne sytuacje i chcę tylko pokazać ten czerwony kolor. Ale ostatnią osobę, którą tutaj wymieniłem, popatrzcie sobie na to. To jest ta ostatnia osoba. Ojciec pani w gruncie rzeczy wykładał tą ideologię w Stanach Zjednoczonych. Ta pani bardzo się uśmiecha, jest bardzo fotogeniczna, oczywiście waga. Tutaj nasz Władimir też jest wagą. Tutaj jest waga z Merkurem w 5. sektorze Lwa. Tutaj jest waga w 6. w sektorze Wodnika. Zwróćcie uwagę, Wodnika. Naprzeciwko Lwa. Ta pani cały czas się uśmiecha, dyskutuje, robi dobre miny. Ale na dole ma Plutona z Uranem i Wenus. Tutaj na dole jest Pluton, Neptun, Mars. Przyjrzyjcie się. A to jest kosmogram Józefa Stalina. Podoba wam się? W tym miejscu, tutaj w Rybach ma Jowisza. Jeżeli Jowisza bierzemy pod uwagę, bardzo często zamieniamy jego na Słońce. Jeżeli nie umiemy zinterpretować Słońca, stawiamy tutaj właśnie Słońce. Czyli Jowisz zamieniamy jako największa planeta. Przejmuje władzę w kosmogramie. Bardzo często tak się robi. Dlaczego? No bo czasami interpretacja jest trudna. To nie jest interpretacja, to jest tylko porównanie. Może interpretować będziemy później. Tylko chciałem zaznaczyć. Ta pani jest bardzo interesującą postacią. W dodatku ma na osi najsilniejszą planetą jest Saturn. Z tym uśmiechem. Ktoś powie, ale dlaczego pan nie omawia następnej osoby? Będę omawiał. Tylko nie w tej grupie. Ci państwo są z tej samej opcji. Nie można ich omawiać inaczej.
Czy można by ich porównać do innych? Oczywiście, że tak. Ktoś by powiedział, a jakby pan tutaj wstawił Józefa, naszego marszałka? Pasowałby. Z tą swoją grą, którą pod koniec życia zostawił nam w spadku. I dlatego też dzisiaj nie umiemy się odczepić od tego. Nie umiemy się odczepić i być sprawni. To Bereza Kartuska, to nie tylko. Jeszcze wiele innych przechowalni, albo nazwijmy to sanatoriów. Tak, to były sanatoria. Jeżeli teraz przyjrzymy się temu wszystkiemu, będziemy konferować później, pomału, bo nie uda się od razu. Trzeba przejść z pewnego etapu do następnego etapu, bo inaczej nastąpi aborcja umysłu, która jest tak szalenie modna w tej chwili, ponieważ ta opcja chce. Ta opcja przechodzi z rąk do rąk. Zwróćcie uwagę. Kiedyś byli związani, a jakże kłaniali się do niedawna. Przypominacie sobie na molo w Sopocie? A wcześniej pan w ciemnych okularach i pocałunek prawie biblijny. Mam swoje lata, to prawda. Czy mam żal? Mam. Do swoich rodziców. Że się urodziłem tu. Czy jestem dumny z tego? Nie umiem na to odpowiedzieć, czy jestem dumny z tego, że... Ale jestem dumny, że to ma ziemia. Czym zdobyta? To tak, ten wiersz cały jest dla mnie. Czy Rota, czy Bogu Rodzica. Jestem z tego bardzo dumny. Bo pewna część moich dziadków śpiewała to. Pewna część. Moich babci, moich przodków. I chciałbym, żeby moje przyszłe wnuki, a właściwie te prawnuki, które dopiero jeszcze ich nawet nie ma w zamierzeniach, żeby śpiewały Rotę, żeby znały Bogu Rodzice. Nie tyle na pamięć, co umiały zaśpiewać. Żeby śpiewały te pieśni, które są takie nasze, żeby mogły słuchać Chopina albo grać nawet na fortepianie. Chciałbym. Więc zróbmy coś, żeby można było to ziścić i uiścić. Z Bogiem, bierzmy się do roboty. Do zobaczenia i zapraszam na dalsze kwestie związane z tym zagadnieniem. Kiedy? Nie wiem. Może jutro, może pojutrze. Ale na pewno. To tylko po to, żebyście się zastanowili nad pewnymi psychologiczno-socjologicznymi działaniami, które na was napierają. Z Bogiem i do zobaczenia. Jeszcze raz. Zawsze lepiej 2 razy jak raz.